Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Tak jak obiecałam, w końcu mam chwilę na to, żeby pokazać Wam, co jeszcze przywiozłam z Polski do Korei. Tym razem w ten sposób. Przepraszam Was bardzo, ale jest strasznie gorąco i pewnie będziecie słyszeć szum. Postaram się rozmawiać jak najgłośniej, żebyście nie musieli słyszeć właśnie tego szumu, a bardziej mój głos. To jest po prostu spowodowane tym, że lato w Korei jest strasznie teraz nieznośne i staramy się jak możemy wytrzymać. Jest strasznie naprawdę gorąco, czy to rano, czy to wieczorem, więc po prostu mam nadzieję, że tym razem mi wybaczycie. Dobrze, może zaczniemy tak na szybciutko od mniejszej grupy. Oczywiście zaczniemy od przypraw, bo jeszcze mam więcej. Zakupiłam sobie na przykład owsiankę z chia, przyprawę do bigosu. Mam oczywiście dalej drożdże, jest naprawdę sporo tego, jest garnek chłopski, mam fix gołąbki bez zawijania. Tak wiecie, no po prostu chciałam mieć całkiem sporo, mam na przykład takich garnków z mięsem mielonym i oczywiście posłuchałam Was z walizką, kiedy pakowałam mojego męża i kupiłam po prostu cukier waniliowy, a nie wanilinowy. Jak to powiedziałyście mi, to zmieniłam po prostu, żeby tym razem dobry kupić. Do tego mam oczywiście sosy sałatkowe do mizerii. Także ciężko mi jest je przyprawić, dlatego zakupiłam, a ostatnio coś słyszałam, wyczytałam, że można kupić kwaśną śmietanę, więc mam zamiar robić mizerię. Więcej tego cukru, mam jeszcze oczywiście drożdże, więcej jakichś przypraw. No widzę, że tak jak mówiłam, tylko dokupiłam te ważniejsze przyprawy właśnie, jeżeli chodzi o ten cukier waniliowy, jakieś takie przyprawy do sosów. Zakupiłam też dla mojego syna witaminę D. Bardzo fajne, bo to są te rybki Twist Off, dzięki czemu dużo szybciej i wygodniej się będzie je podawało niż na przykład takimi kropelkami. Witaminę D naprawdę sporo kupiłam, ale nie tylko dla Eliasza, ale także dla mnie tutaj jest. Kupiłam też magnes dla siebie, chyba z 2 lub 3 opakowania. Z tego co pamiętam, już się otworzyło, bo nie wytrzymały rzeczy. Chyba 2 opakowania, z tego co pamiętam. Kupiłam też multivitaminę dla kobiet, dla mnie. Pani w aptece także mi zaproponowała multivitaminę senior, dlatego że te senior, one mają więcej jakby witamin w sobie, to stężenie witamin jest większe, więc mi poleciła, że warto właśnie także spojrzeć na senior, jeżeli witaminy z tej Women serii nie przypasują. Całkiem sporo takich, jak to się mówi, saszetek, a to dlatego, że chciałabym wpakować dzieciom takie smakołyczki. Chodzi mi o dzieci Eliasza z przedszkola, żeby właśnie miały coś takiego polskiego do spróbowania. Do tego jeszcze zakupiłam, słuchajcie, już Wam mówię, już są tam grześki, ale te bez czekolady. Niestety czekolada w walizce by nie wytrzymała, więc nie ryzykowałam, żeby mi się nie roztopiła. Rok temu naprawdę większość produktów mi się roztopiło i nie za ładnie wyglądało, więc nie ryzykowałam. Więcej musu, kupiłam herbatniki, wzięliśmy ze sobą takie Petit Pure jutrzenki, to nie jest jakaś reklama. Konsumowałam herbaty, ale one strasznie podrożały. Ja pamiętam, jak one chyba kosztowały 5 zł za opakowanie, a teraz w Biedronce znalazłam je za 10 zł opakowanie i to są te moje ulubione piramidki smaku. One naprawdę super smakują, no ale strasznie podrożało, więc nie odkupiłam się jakiejś wielkiej ilości, ale za to kupiłam
fajne herbaty były przecenione i nazywają się Malwa herbaty z pasją i to jest herbatka owocowa z porzeczką. Bardzo lubię porzeczkę, więc tym bardziej stwierdziłam, że zakupię i z maliną. Herbata kolejna Lipton z piramidkami i ta jest Raspberry and Pomegranate i to są maliny oraz ten pomegranate, to są, o Jezu, granat, właśnie granat. Tu jest moja ulubiona herbatka, czyli ta Peach Mango. Naprawdę jest przepyszna, więc jeżeli będziecie mieli okazję, co prawda ona jest strasznie droga, ale spróbujcie. I mamy oczywiście te piramidki, ale w tym razem kupiłam ich nie za dużo, ponieważ nadal mam, więc kupiłam tak, żeby tylko mieć w zapasie. Piramidki rosół i pomidorowa. Właśnie tutaj muszę patrzeć, czy nie powielę się. I tutaj oczywiście z Psim Patrolem także są takie saszetki. Kupiłam też dla dzieciaków takie puzzle owocowe. Mam nadzieję, że im zasmakują, jak nie, no to niestety więcej tych sławetnych ciasteczek z Linza Zoo, naprawdę super sprawa, polecam. Mam też paluszki, raczej to nie są paluszki, a ciasteczka juniorki dla Eliasza do spróbowania. Oczywiście, jakby nie było, także wspieram polski biznes, beskidzkie. Tak, doszła do mnie informacja, że fabryki beskidzkich się spaliły, więc także mam. Ogólnie nawet przed samą tą informacją o tym, że te fabryki się spaliły, ja bardzo ulubiłam te beskidzkie o smaku sera i cebulki. Są rewelacyjne, więc także poleciały ze mną do Korei. Warto wspierać polski biznes, tym bardziej, kiedy jest w potrzebie. Piłam w Lidlu, bo był taki zestaw właśnie tych butelek Daffy filtrujących. W Korei one w ogóle nie są popularne. Raczej nie kojarzę, żeby ktokolwiek chodził właśnie z taką butelką od razu filtrującą. Ja chciałam, bo często właśnie potrzebujemy wody albo za mało jej weźmiemy, a taka butelka jest idealna, żeby zawsze sobie dopełnić tą wodą, tym napojem. I do tego oczywiście zakupiłam filtry, bo jak nie ma butelek, to także filtrów nie ma. Będę musiała moją siostrę poprosić, żeby jeszcze mi przywiozła, bo słuchajcie, nowina, moja siostra przyjeżdża do Korei. Kolejna saszetka razem z owsianką. Tutaj w ogóle dla Eliasza już wcześniej zakupiona, ale w końcu on ich nie zjadł. Słuchajcie, z takich nowinek to ususzyłam sobie chrzan i mam chrzan do ogórków. Kupowałam kiedyś takie opakowania chrzanu, raczej nie chrzanu, tylko tej mieszanki do ogórków i niestety no nie nadają się moim zdaniem te mieszanki. Żałuję, że je kupiłam, jeszcze mam w ogóle pełny słoik. To tak, chrzanu było, nie wiem, z 2-3 takie cieniutkie plasterki. Do tego wszystko było zmielone na wiór, więc ususzyłam sobie chrzan i jak widzicie doszedł, nikt mi go nie przepakowywał, nikt nie ruszał mojej walizki, więc jestem naprawdę szczęśliwa. Dobra, jedziemy dalej. Tu są moje rzeczy, więc ta część chyba jest tutaj załatwiona. Eliasz w ogóle dostał buty, co prawda już je ubrał w Polsce, chociaż chciałam, żeby nie ubierał ich w Polsce, bo jak wiecie, dzieci to bardzo szybko brudzą, niszczą, no ale dostał buty do wyczyszczenia niestety od babci i dziadka w prezencie, więc ma buty, co prawda wybrudzone już, no ale jak to dzieci, oraz otrzymał buty z pieskami. To jest
nadal fan, nie wiem kiedy mu to przejdzie, liczę, że kiedyś po prostu mu to przejdzie. Dobra, ja sobie teraz to wszystko posegreguję, idę po kolejną walizkę i zobaczymy, do czego kolejne przejdziemy. Przepraszam, że tak nie jest kategoriami, ale po prostu wyciągam walizki jak lecą. To mamy tutaj pastę waniliową. Więcej tych past pomidorowych, o których Wam wspominałam. Jeszcze dokupiłam sobie pastę do gulaszu, ale ona jest na piekanno, więc pewnie nie dla Eliasza. Tu książki, to Wam opowiem jeszcze. Zakupiłam te wkładki Naturella. Wiecie, no w Korei po prostu są takie duże i nieraz już się na tym przyłapałam, że kupiłam złe. O, czyżbym jeszcze miała tu Nie. Tak, mam przyprawy, ale tym razem kupiłam barszcz. Mam duże paczki czosnku granulowego, to są te z Lidla. One są dużo większe, więc przydadzą się. Mam kurkumę, przyprawy do sosu tzatziki, do kosmetycznych tutaj zostawię. Tak jeszcze coś, co możecie nie znać, to jest żurek, grochowa, barszcz biały, mam tymianek, kurkuma, przyprawa do łososia. Czasami lubię, tutaj jest przeceniony, więc lubię sobie zrobić tymianek. Jedna z Was wspominała o bulion drobiowy, właśnie taki w paście. Ogólnie mało go mam, bo mam tylko 2 słoika, a to dlatego, że one są ciężkie. Dostał także od babci i dziadka buty Fila, bardzo ładne, będzie nosił na zmianę z tymi drugimi. Kupiliśmy też papcie. Znacie historię, że kolejny raz ktoś do mnie dzwonił z informacją, że jesteśmy za głośno, więc Eliasz dostał papuśki i bardzo mu się już spodobały w Polsce, ale powiedziałam, że nie. To będą czyste papuśki do Korei, dlatego mam nadzieję, że będzie nosił. Mamy też Foam Mix Cups. To są te takie kapsułki do kąpieli dla Eliasza i kolegi Eliasza, dla Moniki. Będą kapsułki dla jej dziecka w prezencie. O książkach jeszcze powiem. Ja także z jedzenia mam słonecznik. Dostałam go w prezencie od mojego kolegi i powiedział, że to jest najlepszy słonecznik i ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Jest to bardzo dobry słonecznik i ja bardzo mi zasmakował, więc mam zamiar go zjeść ze smakiem. A kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest smak i jest tu taka mała historia związana z tym, a to dlatego, że kiedy pakowałam mak, okazało się, że koleżanka wysłała mi informację o tym, że mak jest ogólnie produktem zabronionym w Korei. Z wiadomych przyczyn niby ma być z tym słowem na N, produkowane mają być z tego produkty na N i został zabroniony. Ogólnie jeżeli chodzi o sprowadzanie w walizkach, zamawianie przez internet raczej już nie będzie można i chodzi tutaj właśnie bardziej chyba o Popsit, czyli amerykańską wersję, angielską wersję, nazwę maku. Na szczęście mi się udało sprowadzić i nie było z tym większego problemu, nie sprawdzali mi walizkę, ale nie wiadomo jak to by było z innymi. Więc to jest taki trochę ryzykowny interes, albo Wam się uda, albo nie. Teraz przejdźmy do rzeczy kosmetycznych. Mamy tutaj z polecenia od Was dezodoranty Vichy. Niby są dobre, więc chciałabym je wypróbować, zobaczyć jak będą działały na koreańskie lato. Liczę, że mi pomogą po prostu i nie będę się tak pocić, albo chociaż nie będę tak źle pachnieć w trakcie pocenia. Tym bardziej, że to lato naprawdę
daje nam tutaj w kość. Jeżeli chodzi o produkty do włosów, to jeszcze mam maskę nawilżającą z kwasem hialuronowym, o którym chyba Wam wspominałam, ale mieliśmy taką historię, o której Wam wspominałam wcześniej. Trzeba uważać, ile się rzeczy po prostu pakuje do walizek. Mam także od Yumi morelową maskę 3 w 1 do włosów wysokoporowatych. Taką. I tej samej firmy mam także, jak co roku kupuję sobie serum nawilżające. Bardzo fajne, bardzo ładnie podnosi włosy. Ja jestem zadowolona. Do tego, do włosów oczywiście mam olejki z czarnuszki oraz, słuchajcie, coś, co mi już po prostu się rozlało w trakcie pakowania, z czego byłam bardzo niezadowolona, ale zapakowałam mocniej po prostu w folię taką plastikową. Termoochrona i objętość. Dlatego, że mam zamiar czasami sobie stylizować w jakiś sposób włosy i chciałabym po prostu je, żeby ładnie wyglądały. Mam też maseczkę do włosów i jest to Heart of Glass Rich Conditioner. Jest to maseczka polecona mi przez fryzjerkę, dlatego nadal ją zakupiłam. Z takich rzeczy bardziej kosmetycznych to w końcu postanowiłam zakupić parę produktów do stylizacji brwi i przetestować je w Korei. I pierwszą rzecz, która mi tak się bardzo mocno rzuciła w oczy, to nowość od Maybelline Super Lock. Jest to produkt polecany przez jedną influencerkę z kanału Beauty. Powiedziałam, spróbuję. W Polsce naprawdę dobrze mi się to spisało. Włosy stały w miejscu, tak jak je ułożyłam, tak zostały, nawet jak się troszkę spociłam, ale w Polsce jednak wilgotność jest inna niż w Korei. Zobaczymy, jak to sobie poradzi w Korei. Czy przejdzie test super wilgotności. Do tego zakupiłam ten znany Got To Be i z tego jestem jak na razie tak sobie zadowolona. Włosów raczej mocno nie trzyma, ale chociaż je troszkę ujarzmia i trochę lepiej wyglądają, więc jeżeli nie potrzebuję jakiejś takiej mocnej stylizacji, to na spokojnie sobie mogę to ułożyć, ale niestety włoski opadają. Z produktów także do włosów to zakupiłam Eyebrow Stylist i jest to Catrice numer 035 i to jest klasyczna kredka właśnie do ostrzenia razem z końcówką taką. Jeżeli macie ogólnie jakieś produkty, które polecacie, to dajcie mi znać do stylizacji brwi. Ja z chęcią skorzystam. Jeszcze nie znalazłam jakichś super produktów w Korei, które będę mogła Wam polecić na Bori Beauty, ale może jeżeli coś będzie ciekawego, to na pewno Wam dam znać. Pewnie się zastanawiacie, co tak mało rzeczy, ale tak patrząc na to, to sporo ubrań i Eliasza i moich było, plus sporo też ciężkich rzeczy, tak jak książki. One nie poszły właśnie z mojego męża walizką, dlatego było trochę mi ciężko to wszystko upchać. Z książek to pewnie widzieliście już shorta, zakupiłam całkiem sporo koreańskich pozycji po polsku, a to dlatego, że już niedługo chciałabym zacząć nową serię na moim kanale, gdzie będę Wam polecała, gdzie zrecenzuję książki koreańskie. Na początku właśnie będę je czytała po polsku, a w pewnym czasie postaram się znajdować książki po angielsku, które będą szybciej wydawane, dzięki czemu będę mogła Wam dać ciekawe recenzje, ale nie tylko książek. Mam nadzieję, że recenzje dram filmów także będziecie mogli znaleźć na moim kanale i Wam się jak najbardziej one spodobają. Z rzeczy, której właśnie jeszcze książki pokazywałam, to oczywiście zakupiłam najnowszą książkę Pierogi z kimchi.
Przetestuję na pewno książki. Najbardziej chyba mi się podoba sekcja, znaczy nie sekcja, tylko te przepisy, które mają informacje danie dobre dla dzieci. To dlatego, że niestety często mam problem z wykombinowaniem dla Eliasza coś, co będzie mu smakowało z koreańskich dań. I ją przetestuję, więc czekajcie, na pewno także tej książki recenzja będzie na moim kanale. Z książek dla Eliasza także całkiem spory wybór. Jeżeli chodzi o książki, to nie będę Wam przedstawiała wszystkich, znajdziecie je w krótkim shortsie, a recenzje powoli będą pokazywały się na moim kanale. Na pewno planuję taki jeden odcinek w miesiącu, żeby po prostu za dużo ich nie było, a też nie mam aż tylu książek. Później wiem, dostałam informacje od Was o książkach polskich, które mi polecacie i mam je w pamięci, a to dlatego, że mam w planie wykupić sobie pakiet na Legumi, z tego co kojarzę. Jeżeli macie jakiś inny portal, który bardziej polecacie, z chęcią skorzystam z Waszych porad. Ale jak na razie wszystkie dziewczyny, które znam i kojarzę z Korei, korzystają właśnie z Legumi. Jeżeli chodzi o książki po polsku dla Eliasza, to mam Jak powstają różne rzeczy. Jeszcze z książek dla Eliasza to otrzymał w prezencie od babci, dziadka oraz wujka Albika. Chcemy przetestować, zobaczyć jak będzie się sprawował Eliasz. Jak na razie już 3-4 razy użył go tutaj w mieszkaniu i mu się naprawdę podobało. Nawet słyszałam jak powtarzał słowa, więc jak na razie trzeba przyznać, że jesteśmy zadowoleni. Mamy właśnie z tej serii Transport oraz Zwierzęta. Troszkę śmieszne są te zwierzęta, nie, Transport, dlatego że jest tam kot, który nie miał czy jak kot, więc mieliśmy naprawdę spory ubaw, kiedy słuchaliśmy tego kota, ale książki ogólnie fajne. Zobaczymy, będziemy testować, dam Wam znać jak się sprawują. Od siostry dostał Cała Polska czyta dzieciom, niezwykłe przygody. Tak wyglądają. O, Czeroni, co robisz? Broisz? Jak widzicie, mam całkiem sporo jeszcze tutaj różnych książek, ale nie tylko, bo jakichś tam czytanek, różnych takich wyklejanek oczywiście z Psim Patrolem, jakieś kolorowanki, bardzo dużo czytanek, bo siostra zaopatrzyła właśnie Eliasza w mnóstwo, nie trzeba słów. Bardzo fajne książki, będziemy bardzo często czytać. Jak wiecie, ja staram się Eliaszowi za każdym razem przywozić jak najwięcej takich książek, żeby miał kontakt z polskim, a czytając książkę jakoś tak zawsze przyjemnie się można razem pouczyć. Więc jak widzicie, całkiem sporo tych rzeczy. Ja jestem naprawdę zadowolona, bo i zakupiłam dużo witamin i właśnie tą butelkę filtrującą, sporo ciekawych rzeczy. Jeszcze są ubrania, ale myślę, że ubrania to będzie po prostu osobny film, bo mam sporo nowości, jeżeli chodzi o koreańskiego second shopa, ale także i w Polsce co nieco kupiłam, dlatego zostańcie razem ze mną. Zapraszam do subskrypcji kanału, polajkowania filmu i będziemy się widzieć właśnie w kolejnym filmie, w którym pokażę Wam, co udało mi się zakupić w Polsce i w Korei. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pa!